Witajcie kochani w kolejnym odcinku naszej kosmetycznej podróży dookoła świata. Dzisiaj opowiem Wam o moich nocnych przygodach z koreańskimi plasterkami przeciwzmarszczkowymi. Plasterki koreańskie przeciwzmarszczkowe możecie kupić w takim pudełku, ale występują też w innych opakowaniach. Możecie je kupić również w takich kształtach, ale również w innych kształtach. Możecie kupić taki komplecik jak mam ja, czyli tutaj tak na te lwie zmarszczki, bruzdy tutaj przy ustach i zmarszczki przy oczach, ale możecie też kupić takie podłużne plastry na całe czoło, wykładające zmarszczki, a również w innych kształtach. To już w zależności od tego, jakie zmarszczki u Was występują i jakie problemy macie. Takie plastry możecie też robić sobie same, ale o tym powiem Wam dopiero za chwilę, tak? Więc te plasterki wyglądają w ten sposób. W środku znajduje się 5 listków z takimi plasterkami, czyli wystarcza to nam na 5 aplikacji, tak? Na 5 razy. To są takie listki, tak? Mamy 5 takich listków w opakowaniu. Jeden listek na jedną aplikację. Taka pełna kuracja powinna przebiegać przez cały miesiąc, czyli codziennie przez miesiąc aplikujemy sobie najlepiej na noc takie plasterki na twarz. Minimum na 4 godziny, nie krócej, tak? A najlepiej na całą noc. Ja zostawiam te plasterki na całą noc. I po miesiącu, żeby utrwalić ten efekt jeszcze, to 4 razy w tygodniu albo nawet częściej również naklejamy te plasterki. Jeszcze ciągle, tak? Dlatego, że plasterki z całą pewnością działają. Ja to potwierdzam, bo sprawdzałam na sobie. Plasterki działają, ale żeby utrwalić ten efekt, żeby efekt był zadowalający, trzeba je jednak stosować regularnie. Jeśli przestaniecie je stosować, no to on po prostu mija, tak? W jaki sposób działają te plasterki? Według mnie one działają tylko i wyłącznie w ten sposób, że mając je na twarzy, jeśli nosicie je na przykład w dzień, chodząc po domu, tak? To mając je na twarzy, kontrolujecie mimikę swojej twarzy. W każdej chwili, kiedy się skrzywicie niepotrzebnie, kiedy zmarszczycie czoło, kiedy zrobicie jakiś grymas twarzą, przypominacie sobie to, nie Wy sobie przypominacie, plasterki Wam przypominają, tak? Bo one trzymają Waszą skórę, tak? Przypominają Wam, hej, właśnie zrobiłaś ten grymas twarzą, który przyczynia się do powstawania zmarszczek. Nie rób tak więcej, tak? I po odklejeniu plasterków faktycznie, ja przynajmniej u siebie tak zauważyłam, że ja się kontroluję. Nie marszczę już tego czoła, wiecie, nie krzywię się, nie okazuję tak... nie okazuję tak złości, tak? Znaczy okazuję złość, ale już pamiętam, że ta moja złość, może bardziej ją wyrażam słowami, nie ekspresją, nie mimiką twarzy. Może to nie jest dobre, ale no czasami się człowiek ze złości, tak? I wtedy najgorzej właśnie powstają zmarszczki. Jak się zaczynamy marszczyć i robić te wszystkie dziwne miny. Czyli tak jak powiedziałam, tak? Te plasterki stosujemy albo na noc, albo na dzień, przynajmniej 4 godziny przez cały miesiąc. Potem powtarzamy jeszcze 4 razy w tygodniu. No i niestety, ale nie można przestać ich używać. Zresztą powiem Wam, że to trochę wciąga i uzależnia i jak tylko pierwszy tydzień wytrzymacie, to potem już wcale nie będziecie chciały z nich zrezygnować. Te plasterki, które ja mam, jak widzicie, one są w kolorze cielistym, tak? Ale możecie też kupić je w innych kolorach. Ja polecam te w cielistym, dlatego że jeśli nosicie je w ciągu dnia, no to zawsze, wiecie, można jakoś tam dyskretnie z tym koszem na śmieci na chwilę wyskoczyć i to nie będzie jakoś tak przykuwało cudzej uwagi. Można też listonoszowi drzwi otworzyć, może się nie przestraszy. Ja w ogóle Wam zalecam, żebyście, zanim zaczniecie nosić te plasterki, to żebyście jednak uprzedziły swoją rodzinę i najbliższych, że będziecie takie plasterki używać, bo jak mój mąż mnie pierwszy raz w tych plasterkach zobaczył, to się po prostu przeraził. O Boże, co Ci się stało? Ja myślałem, że Ty się pokaleczyłaś, Ty się pocięłaś. Wiecie, no po prostu pełna drama. Dlatego lepiej domowników uprzedzić, bo faktycznie jeśli ktoś nie wie, co to jest i o co chodzi, to może to wyglądać trochę dziwnie i strasznie.
Nie powiedziałam Wam jeszcze, jak plasterki zdjąć, bo one te taśmy bardzo mocno trzymają. A w ogóle nie pokazałam Wam, jak się je zakłada. Najważniejszego Wam nie pokazałam. Dobra, więc ja odklejam te plasterki, tak. Widzicie, one mają tutaj, już od razu Wam pokażę, taką łososiową strukturę z tyłu. Czy fingerprint, czy ten odcisk palca. Możecie to sobie nazwać jak chcecie. Jest ta łososiowa struktura, dobra. I ja postaram się teraz to w miarę prosto przykleić, bo ja mam zawsze problem z odbiciem lustrzanym w telefonie. Ale przykleiło się, tak? Ten plasterek tutaj. Ostatni raz się do Was uśmiechnę, bo potem już może nie będę mogła, jak przykleję plastry. Okej. Postaram się nie przykleić włosów. Słuchajcie, ja je po prostu kocham. Ja wiem, że może Wam się teraz to wydaje trochę dziwaczne, ale spróbujcie raz i zapewniam Was, że nie będziecie mogły przestać. Ja po prostu mam ochotę w ogóle ich nie odklejać od twarzy. Dlatego się nie dziwię Azjatkom, że one też mają na tym punkcie hopla, tak? Te plasterki przyklejamy tutaj w kącikach oczu, na te zmarszczki. No i jeszcze zostały mi te dwa plasterki na zmarszczki, na te bruzdy koło nosa. I je przyklejamy w ten sposób. Przepraszam, moje dziecię hałasuje na piętrze. Nie jestem w stanie nijak na niego wpłynąć, a nie chcę przerywać nagrania. Ok. Ostatni plasterek przyklejony. I teraz powiem Wam, jak te plasterki potem rano zdjąć. Rano, jeśli zaaplikujecie na noc, czy tam, no nieważne, tak, kiedy będziecie je zdejmować. Plasterki bardzo mocno się przyklejają, ten klej mocno trzyma, więc nie radzę Wam go po prostu, ich tak odrywać, tak po prostu na siłę, tak? Bo możecie co najwyżej sobie, jeśli ktoś tu ma jakiś wąsik, to możecie sobie jeszcze przy okazji ten wąsik wydepilować, ale no nie polecam, bo sobie po prostu tą skórę jeszcze tylko dodatkowo ponaciągacie, tak? Więc najprostszy sposób, żeby pozbyć się tych plasterków, jak już ich nie chcemy, to namoczyć je delikatnie olejem. Olejem, powoli nasączamy i one się po prostu same odkleją. Tak? Problem z głowy. Więc słuchajcie, to małe pudełeczko, w którym jest tylko 5 takich listków, czyli na 5 aplikacji, ono kosztuje na złotówki w przybliżeniu blisko 50 zł, tak? Więc ja uważam, że to jest bardzo drogo, dlatego że no, nie oszukujmy się, no, w dalszym ciągu to są po prostu zwykłe taśmy, tak? Dla mnie to są zwykłe taśmy, no, zwykłe plasterki. To nie powinno tyle kosztować, no ale rozumiem, że to jest taki hit, taka atrakcja. No okej, dobra. Więc jeśli to wystarcza tylko na 5 aplikacji, a my musimy to naklejać przez cały miesiąc, czyli potrzebujemy co najmniej 30 takich listków, a potem potrzebujemy to jeszcze powtarzać 4 razy w tygodniu, no to tu się robi całkiem niezła suma, nie? Ale na szczęście znalazłam sposób, jak to uminąć. Najpierw myślałam, żeby może to zastąpić po prostu takimi zwykłymi, wiecie, taśmami medycznymi, plastrami, przylepcami. No niestety, przylepce się nie sprawdzają, one jednak mają trochę inną strukturę, tak? Bo one się tak rozciągają, a nie mają tej łososiowej struktury. Myślę, że ta struktura jednak jest w tym wszystkim kluczowa i ważna, tak? Więc plastry medyczne odpadają. Ale odkryłam coś innego i to się nazywa taśmy kinezjologiczne. Niestety nie byłam pierwsza, bo jak się potem okazało w internecie, już jest mnóstwo w ogóle, wiecie, tutoriali, jak te taśmy wycinać, jak te taśmy przyklejać na twarz. No niestety, jak zwykle, spóźniłam się, nie byłam pierwsza, ale wymyśliłam to sama. Więc słuchajcie, jedno to takie małe opakowanie, tak, tych plasterków koreańskich, ono kosztuje 2 razy więcej niż to wielkie pudło taśm kinezjologicznych. A tutaj mamy nie tylko 5 listków do aplikacji, mamy 4 razy po 5 metrów takiej taśmy, tak? Ja Wam pokażę, jak te taśmy wyglądają, tylko je sobie wyciągnę z tego pudełka. To są takie taśmy, tak, w różnych kolorach. Ja mam kolorowe, możecie sobie kupić również cieliste. Tak jak mówiłam, cieliste na co dzień się lepiej sprawdzają. Jeśli naklejacie taśmy w nocy, nie ma to żadnego znaczenia. Ja stosuję te kolorowe, tak, bo po prostu takie mam, nie dlatego, że tak wybrałam. Więc tak jak mówiłam, te plasterki możecie kupować w tych dużych wersjach, takich naklejanych na całe czoło. Tą taśmę również możecie sobie po prostu obciąć i przykleić na całe czoło na noc, tak, żeby Wam tu pięknie te poprzeczne zmarszczki rozprostowało. I teraz co ja sobie wymyśliłam?
że ja sobie po prostu odrysuję te kształty na tym papierku. O, wytnę sobie po prostu z tego papierka kształty. Będę je sobie odrysowywać na tej taśmie, widzicie? Ona wygląda dokładnie tak samo. Widzicie, też ma nawet tą kratkę do odmierzania. Wygląda identycznie, a jak ją odkleję, to jeszcze Wam pokażę, że ona ma również taką samą strukturę. Widzicie? Tą łososiową fingerprint. Jest ta sama struktura. Także możemy spokojnie tą taśmę sobie przycinać na kształt tych plasterków. One nawet nie muszą być identyczne. Wiecie, tu na przykład wystarczy prostokąt, trochę trójkąt może bardziej, tak, żeby brwi sobie nie przykleić. I po prostu możemy sobie taką zwykłą taśmę kinezjologiczną aplikować na twarz. Ona niczym się nie będzie różniła od tych plasterków koreańskich. Mam takie wrażenie. Przynajmniej ja nie widzę żadnej widocznej różnicy. Oczywiście, no wiecie, fajnie mieć takie gotowe plasterki od razu przycięte, tak, mach, przyklejam, idę spać. No, ale myślę, że jednak za ten komfort tylko tego, że one są od razu przycięte w odpowiednim kształcie, to ta cena, no nie. nie. Absolutnie nie jestem skłonna tyle zapłacić za zwykłe plasterki. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że na rynku dostępne są podobne plasterki, tyle że japońskie. I gdybyście się zastanawiali, które wybrać, to wiecie, one działają podobnie, tak? Z tym, że te japońskie są dużo cieńsze. One są tak cienkie i tak delikatne, że bardzo łatwo jest je uszkodzić już w momencie odrywania ich od tego papierka, tak? Już jak je odklejacie, one są bardzo delikatne, więc trzeba z nimi bardzo uważać. Natomiast no, działanie jest dokładnie takie samo. Widziałam w internecie, ale jeszcze nie próbowałam, że jest też wersja tych plasterków. O, widzicie? Dokładnie widać, jak ja się tu marszczę. Już mi się nawet plaster w ten sposób odkształca. Ale jak rano te taśmy odkleję, to będę tu idealnie gładka. O czym mówiłam? O tych japońskich plasterkach z mikroigiełkami, tak? Ja ich nie stosowałam, więc trudno mi powiedzieć, czy one działają lepiej, czy tak samo, czy wcale. Ale te mikroigiełki, one mają stymulować coś takiego jak akupunktura miejscowa, więc to może być ciekawe i ja postaram się, może nie w tym roku już, ale w przyszłym roku postaram się te plasterki kupić i Wam pokazać i je przetestować i porównamy, tak? Które są najlepsze, czy te koreańskie, czy japońskie, czy te z tymi mikroigiełkami. To tyle na dzisiaj, kochani, co dla Was przygotowałam. Jeśli Wam się podobał ten film, dajcie mi lajka. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeśli nie chcecie przegapić kolejnego filmu na temat plasterków i nie tylko plasterków. Filmów będzie jeszcze dużo, a im więcej będziecie oglądać i im więcej będziecie lajkować, tym po prostu więcej będzie mi się chciało dla Was robić coś nowego, interesującego. Także dziękuję Wam, kochani, za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam Was ciepło. Życzę Wam dobrej nocy i mimo wszystko jednak się do Was uśmiechnę. Pa, pa!